To są zapasy do jednego strzała. Siemano, z tej strony Damian Janikowski. Zapraszam na dzień ze mną. Zaczynamy od ringu tutaj w klubie Skrasport, a lecimy do naszego teamu Nemesis Team. Oj, biegniemy! Niesiemy mięso! 4, 3, 2, 1. No, cześć wszystkim, nazywam się Paweł Kipen, jestem trenerem zapasów, jestem tutaj powiedzmy nowym w tym zespole. Zacząłem współpracę z Damianem, chciałbym powiedzieć, że jest mega dobrym zawodnikiem, bardzo pracowity, uczymy się robić coś nowego, mamy nadzieję, że to jest dobra droga i pomoże jemu w wygraniu tej swojej walki. Powodzenia, dziękuję. Z przodu robię do jednej, bam. Tak samo wchodzę i do góry. Tak jest, jazd. Rozgrzeć się. To są zapasy do jednego strzała. Tylko na moje kośnięcie atakujecie. Uwaga! Uwaga, 5! Ja się nazywam Krzysztof Gutowski, jestem trenerem Damiana. Do tych przygotowań przykładał się wyjątkowo ciężko, zresztą tak jak i do poprzednich, także my jesteśmy dobrej myśli, jesteśmy w sumie przygotowani na to, na co tu nas czeka. No i zobaczymy, jak dobrze będzie przygotowany Tomek na Damiana. Myślę, że to będzie szalenie ciekawa walka. Ja trzymam do ciebie, czyli już zabawa. Coś makaron. O kurwa, zapasy rozjebały jiu-jitsu. Ale jaja, kurwa. Ale jaja. Zapasy rozwaliły jiu-jitsu. Widzicie to? Purpurowy pas. Biały? Purpurowy. Tymek Łopaczyk, główny sparring partner Damiana Janikowskiego w tych przygotowaniach. Robię głównie zaworek treningowy i rzucam mną po kątach, biję. Jest nieprzyjemnie, ale Damiano będzie dobrze przygotowany, bo trenuje ze mną. A robimy też trzymanie tej maty, czy nie? Znaczy, czy tylko wszystko zapasami robimy? Nie widzimy, na przykład mogę Tymkę trzymać pół minuty. Ja bym zrobił już z jednym wstrzymanie, nawet byśmy zaczęli od tego zamiast trzymania. maty. Zaczęlibyśmy od tego trzymania, żeby się już trochę sportowało łapy, potem stójkę, potem wywracanie, potem jak on będzie wstawał. Trzy tylko zrobimy. Setów ile? Setów 3, pracy 5 minut. I'ma get my slice out the pie. I'ma eat whatever the price I'ma buy. I ain't cheap. Pop it like it's 4th of July with the team. Shorty with me, and she fly. I'ma beat oh, and she bust it open. I bust the rollie down. She bust the wood and roll it. Let's blow it. Who you know work harder than me? Jak oceniasz formę? Damian niesamowity jest, bo przygotowuje się razem ze mną. Że jest dobrze. Wiesz co, nie mogę się wyłożyć za mocno, bo jeszcze zimno mi jest. Boję się, że przystrzelę i mnie coś w chuj zaboli. Robimy tak, że on wstaje przy ścianie, ale z gardy albo z połówki, jest żółwia teraz, okej? Żeby miał łatwiej, a ostatnią znowu ścianę zrobimy. Tak delikatny boksy, tak nie? Do ciebie jest jeszcze. Jedna strona, druga strona. Ostatnia minuta biegu. Raz, dwa, prawa noga. Zmień pozycję, zmień pozycję. Raz, dwa, lewa noga. Zmiana pozycji. Tak. Skupiłem się. Dziękuję. Nie szkodzi.
Równość, miłość, tolerancja. Jest godzina 12, nawet 15 po. Skończyliśmy 2-godzinny trening techniczny zapasów. Oczywiście moje zapasy w stylu wolnym to cały czas jest ciągła nauka, ale nie są najgorsze. Po treningu były mocne zadania, 3 razy 5 minut, już takie typowo pod walkę, żeby się zmęczyć i na zmęczeniu pracować. Teraz chcę się wykąpać i będziemy jechać do mojego fizjoterapeuty. Akurat go nie ma, Jakub Stasiak, ale jedziemy do jego najlepszych ludzi, do Holistic Physio. Tam jest godzina, jakby wiesz, rehabilitacji, sprawdzania mojego ciała. Później sobie zażyczyłem godzinę czasu refleksologii, czyli masażu stóp. Myślę, że większość ludzi bardzo to lubi. A później bardzo fajna, ciekawa część, bo jadę do mojego przyjaciela, z którym poznałem się generalnie w salonie Ducati Liberty Motors i dzięki niemu jeżdżę też na tak wspaniałej maszynie, ale dzisiaj będziemy na strzelnicy, będziemy ładować. Już nie chcę mówić, że w Tomka, bo specjalnie tak nie wypada, nie drukowałem jego zdjęć, ale może napiszę tam KSW 89, pach, i żeby w tą 8 w 9 trafić 100%. Także oglądajcie i do zobaczenia. Pogoda jest straszna. Pyk. Tak, tu mamy picie, tu mamy obiadek. Oczywiście cały czas od wielu lat Body Chief ze mną jest. To będziemy jeść później. Teraz muszę wytargać moje szejki. Ja lubię bardzo szejki owocowe, proteinowe. Dają mi taką godzinę zapasu mi dają, żebym dojechał do domu. Ewentualnie zazwyczaj odbieram jeszcze córkę ze szkoły, ale dzisiaj na całe szczęście jest babcia, która mi rano ją zaprowadziła i odbierze ze szkoły, także mam dzisiaj cały dzień dla Was. Trzeba uważać, bo Warszawa dzisiaj jest mocno wypadkowa ze względu na pogodę, bo kierowcy nie potrafią jeździć. Większość pewnie opon jeszcze nie zmieniła na zimowych, w tym ja. Jak zauważyliście, jestem kierowcą auta BMW, ale wrzucam kierunki. Myślę, że to jest dosyć ważne. Już rozszerzona chyba wersja BMW, wiesz? Moja wersja rzeczywiście jest rozszerzona, bo idzie wrzucić kierunki. Moja historia sportu. Generalnie to nie wiem od czego zacząć, bo zawsze byłem gdzieś takim, wiesz, wirażką, tak jeśli chodzi na podwórku. Tam jakby jeszcze nie myślałem o żadnym sporcie, ale miałem kolegę, Konrada, który chodził na karate, Kyokushin i generalnie był wkręcony nieźle w ten sport. Ale generalnie zaczęło się tak, że jak już po 3 latach naprawdę bardzo chciałem wrócić do Wrocławia, do mamy, do brata, do siostry. Można powiedzieć, że wiesz, moja mama porozmawiała z moją babcią trochę, że wiesz, fajnie, Damian wróci, będzie bliżej z nami, ale ja jestem sama, wiesz, on jest, wiesz, rozrabiaki, chłopaki, ja mam tu córę, że nie da rady, no więc doszło do tego, że ja pojadę do babci na Śródmieście i będę się ten początek z babcią wychowywał. Jakby teraz tak trochę patrzeć, to trochę smutno, co nie, że brat został przy mamie i siostra, a ja poszedłem do babci, ale z drugiej strony właśnie zaraz zaczyna się moja przygoda sportowa, bo tam bliżej mojej babci na Śródmieściu mieszkał mój kuzyn Mariusz Bielecki, który on pierwszy trafił na salę zapaśniczą dzięki trenerowi mojemu pierwszemu, Leszkowi Użałowiczowi. Więc poszedł on pierwszy i on chodził z 2 albo 3 miesiące i cały czas namawiał mnie. No i poszedłem rzeczywiście na salę pierwszy raz. Oczywiście od razu duża konkurencja, od razu dużo rywalizacji, bo tam nie było mięczaków. Ale no mówię, jakby charakter, który wiesz, tam nauczył mnie za dzieciaka i cały czas mnie kształcił mi się gdzieś tam podczas tej rywalizacji sportowej. Pozwolił mi na to, żebym z dnia na dzień przychodził na tą salę, rywalizował z tymi chłopakami, rozwijał się, a przede wszystkim uczył się zapasów, gdzie ten sport bardzo mi się spodobał. Wiesz, łapanie, robienie chwytów, samo spędzenie czasu, że nie musiałem być, wiesz, w 17-metrowym czy tam 18-metrowym pokoju z babcią, słuchać ciągle Radia Maryja. Zacząłem dorównywać chłopakom, którzy trenują po rok, po 2. Jedną próbę rezygnacji miałem z tego sportu, ale to już tak jakby, wiesz, tu mocno domowo, trochę na sali, trochę problemy ze zdrowiem. No dobra, ogólnie gdzieś tam dawałem sobie radę, ale co też bardzo ważne, trener widział we mnie już dobrego zawodnika, może wtedy jeszcze nie na szczeblu Mistrzostw Europy, Świata czy Igrzysk, ale pomagał mi jakby trochę we mnie inwestując, tak? Bo później zakładał takie dzienniki, w których sprawdzał obecność, później zrobił, że
przez 3 miesiące kto ma najmniej opuszczonych treningów, no to dostanie nagrodę, bo o tym też mówiłem, że pierwsze moje oryginalne buty Nike, chyba wartości, nie wiem, 150 do 200 zł dostałem właśnie od trenera za to, że przez 3 miesiące nie opuściłem żadnego treningu. W dużym skrócie to tyle. Słuchajcie, w bagażniku generalnie mam wszystko. Dobra, o obiedzie będziemy myśleć później. Dzisiaj nagrywamy dzień ze mną dla Federacji KSW i odwiedziliśmy dzisiaj nowy lokal Jakuba Stasiaka, Holistic Physio, gdzie od wielu lat pracujemy razem. Idę dzisiaj trochę się ponaprawiać oraz czekamy refleksologia stóp. Znajdujemy się właśnie w Holistic Physio. Nie ma aktualnie Kuby, dlatego będziemy się u jego pracownika działać. Trochę zrehabilitujemy, myślę, że mój łokieć tenisisty, który najbardziej mi dokucza. Z Kubą znamy się przynajmniej od 6 lat, gdzie razem trafiliśmy na siebie w Centrum Medycyny Damiana. Moje, nie? W CMD. Tak od wielu lat. On mnie naprawia i działamy razem. No fajnie, gratulacje. No dziękuję, także żona jest, będziemy robić Chociaż dzieci. słuchaj, jest taki kawał. Znaczy kawał i trochę mem i trochę z życia wzięte. Że na przykład wiesz, gość taki smutny siedzi po 30, mówi moi koledzy wszyscy, żony, dzieci i mówi tak, ale nie wiem jak wam teraz pomóc. Dobre. Tak to jest. Dobra, wchodzimy tu. Tak robisz prawa. Tak, dokładnie, prawa ręka. Na przykład Janek Błachowicz, co za każdym razem, kiedy takie rzeczy mu się działy, to wycinał, nie? Wyciągał. A ja nigdy nie byłem jeszcze. Zresztą boję się operacji. Nie. Dzwoni King. Patrzcie. Chyba brzydki jest, kurwa. No halo. Rehabilitujemy rękę, która zabija podczas walki. Której sam się boję. Popatrzcie jak ona działa. Zamykam pięść, dokręcam nadgarstek i BUM! Bomba! Gościa nie ma. Więc tutaj to jest głównie związane z tym, że jak jest jakiś mikrouraz, włókienko się rozerwie i się nie wykuruje do końca i dochodzi do jakiegoś na przykład zwapnienia, to tkanka już nie ma takiego ślizgu. No i powoduje to, że w kolejnym jakimś przeciążeniu, jak rozpruta koszulka, jak ją rozciągniesz, to tam, gdzie była nacięta czy naderwana, będzie się rozpruwała dalej. I teraz sobie usiądź. Jeśli chodzi o pierwszą walkę, to byłem tak skupiony na tej walce, tak wyłączyłem w ogóle w swoim jakby umyśle Stadion Narodowy i moc tych ludzi, którzy tam byli na miejscu, że w ogóle go nie widziałem. I dopiero po walce poszedłem na płytę do żony i dopiero zacząłem się rozglądać po trybunach, jak to wygląda. No było to coś niesamowitego, więc jakby bardzo szczelnie zamknąłem się właśnie przed tą walką, żeby nie zjadł mnie paraliż, wychodząc do klatki na stadion. A euforia po zwycięstwie, to było widać, uśmiech, salta i debiut. Walki później, no to wiesz, szliśmy z grubej rury, tak naprawdę też mówię, dobra, jestem medalista olimpijski, twardy, rzeźki, jeszcze jest w formie takiej zapaśniczej, więc dawać mi tutaj jakieś mięsa na wyzwanie, więc dostawałem tak naprawdę, bo druga walka był Antoni Chmielewski, który ze mną robił 39. zawodową walkę, ja robiłem drugą. Trzecia walka Janik Bahati, mistrz 2 federacji zagranicznych, bardzo dobry gość, dobrym rekordem. Ale udało się, nie? Dopiero tutaj trochę, wiesz, Michał na spokojnie do mnie podszedł, nie rzucił się na mnie tak jak ja się rzucałem na innych zawodników i nauczył mnie, jakby to się mówi, pokory i spokoju do tego sportu i to był taki jakby trochę etap nowej nauki, nowych przygotowań, jakby nowej taktyki. Tu ciągnie mocno, jak tak robisz. Wiesz, i przygotowań do walk MMA. No i od tamtej pory, jak można powiedzieć, zacząłem inaczej trenować, inaczej przede wszystkim kalkulować tą walkę, no i też dobierać sobie odpowiednich trenerów, wiesz, sparring partnerów, żeby to po jakimś czasie miało ręce i nogi i uważam, że dobrze się stało i dobrze zrobiłem na przestrzeni tych lat to, jakie walki zrobiłem, wygrane, przegrane, bo to zawsze była dla mnie nauka. No w tym momencie jestem już w miarę doświadczonym
zawodnikiem, który stoczył już wiesz kilkanaście walk w klatce, także w chleb powszedni. Wiesz, to by była kozak historia, zwłaszcza która może teraz się napisać przy tej walce. Daj Boże, wygrywam z Tomkiem, Michał wygrywa z Pawłem Pawlakiem i tworzymy nową historię, bijemy się o pas, więc to by było w ogóle, myślę, że coś niesamowitego, jeśli chodzi o historię walki zawodników KSW, nasza historia, wiesz, nasz rewanż, ale jakby tam do tej walki może dojść nawet niekoniecznie o pas, nie? Bo to gdzieś tam w rankingu jesteśmy, jedni wyżej, drudzy niżej i gdzieś tam, nie wiem, będzie setna na przykład gala federacji, będą chcieli naprawdę zrobić zestawienia bombowe i jeżeli Michał będzie, wiesz, jeszcze sprawny, jeszcze będzie się bił, jeszcze nie przejdzie na emeryturę, chociaż nie wygląda na to, żeby dalej, żeby chciał iść na emeryturę, bo to jest twardy gość. Także jesteśmy w stanie to zrobić i jak najbardziej, nie? Dobra, dziękuję bardzo. Idziemy, zmieniamy gabinet. Teraz idziemy na najprzyjemniejszą rzecz na świecie, czyli masaż stóp, refleksologia stóp. Myślę, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, bo dobrze rozmasowując stopy, to jest oczywiście moja teza, zaraz się zapytamy tutaj fachowca, można rozluźnić całe ciało aż po samą głowę. A, bo to ten... Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Mam przyjemność, cześć. Bardzo miło. Stopy myłem, nie? Jak coś, ale to są męskie, sportowe stopy, więc ja jak to się na te jakieś półmeksy to nie chodzę, nie? A, czyli wracamy w to samo miejsce. Mogłem się nie ubierać, czyli mamy wszystko upływy. Tak, kolejne pytanie, że tu niby skreślany, byłem na internecie, że Damiano tam przegrał, że nie daje rady, że gdzieś tam, nie wiem, nie dojdzie do czołówki, a tu pyk, stryk, widzicie. Na to, co ludzie piszą w internecie, a zwłaszcza, jak to się mówi, hejtują, mam to na pewno głęboko w nosie, robię swoje, wiem na co mnie stać, wiem co mam robić i myślę, że 90% osób mnie obserwujących to są moi kibice, tak, wierni, nieważne czy wygrywam, czy przegrywam, a reszta to niech tam sobie dalej siedzą i dubią palcem w nosie. Pozdrawiam. Ale że jeszcze nie wymyślili maszyny, która tak masuje jak człowiek stopy. Serio? Znaczy mówię, że jeszcze nie wymyślili maszyny. Nie, no nie ma chyba takiej. No nie, dlatego tak się zdziwiłam, jak to... Wiesz co, no Parnas ma szansę wygrać z Bartosińskim. No pytanie, w jaki sposób rzeczywiście nadrobił tą fizykę i jak nabrał masy. Widzieliśmy go gdzieś tam na filmikach, że nabrał tej masy. Na pewno naturalnie jedząc dziki tego nie zrobił. I wiesz, i pytanie, czy straci na szybkości, czy jest tak silny, czy jest tak zdeterminowany. Może inaczej. Szansę ma, jak będzie dobrze bił i kopał, boksował i chodził wszystkie rundy w dystansie. Jest w stanie wypunktować Bartosińskiego i wygrać ewentualnie w ten sposób tą walkę, ale jeżeli wiesz, będzie się od Bartosa odbijał fizycznie i wagowo i nie daj Boże gdzieś tam się złapią, wiesz, czy w zapasach, czy w parterze, no tutaj Bartos ma największe szanse albo w jakimś półdystansie trafić Bartosa ciężką ręką, tak? Na pewno Parnas nie jest w stanie nadrobić fizyki i wiesz, tej masy, nie? Takiej jak wiesz, jak ma Bartos, także jakieś szanse są, nie można go skreślać, no i widowisko chyba mega, bo gość idzie po trzeci pas, aczkolwiek zaraz w tej kategorii chyba 66 kg, nie wiem, czy nie będziemy się zwakować, bo trzeba po roku czasu bronić chyba, nie? Ten pas. Jesteśmy już po rehabilitacji. Dzisiaj trochę pracowaliśmy nad moim łokciem tenisisty. Oczywiście ręką, którą sam się boję, która zabija. A później taka miła chwila dla mnie i dla mojego rozluźnienia, moich nóg. Tutaj pani Aleksandra się mną zajęła, także dziękuję Holistic Physio. Jesteśmy razem od 6 lat, także jadę dalej, a teraz jedziemy trochę ponabijać naboje i wywalić trochę prochu w powietrze. No i tak, teraz jedziemy, zahaczymy koło mojego mieszkania w ogóle, koło domu.
Zaraz zadzwonię do babci, czy babcia odebrała Maję, czy wszystko jest w porządku. Bo dzisiaj pomaga mi babcia. Moja żona jest do 18 w pracy z moją naszą najmłodszą córką. Olą, też Aleksandrą, tak jak pani tutaj od masażu. I co? Zabierzemy Mariusza, mojego przyjaciela i będziemy lecieć na strzelnicę. Jak widzicie tam świątynię Bożej albo Świętej tam Opatrzności na naszym Wilanowie, to chodzimy z córką co niedzielę do kościoła. W przyszłym roku na wiosnę, w maju będzie miała tam swoją komunię, także nieźle, taki wiesz, wielki kościół. Zawsze chodziliśmy do mniejszych, bo mieliśmy zawsze mniejsze gdzieś tam kościoły, a tutaj jest kolos i mnóstwo dzieci. Fajnie ksiądz mszy prowadzi, także mi się podoba. No dobra, to ktoś będzie wjeżdżał, to mi otworzy, bo zaraz czekam na Mariusza, bo go na strzelnicę zabieram. No a nie zdążyłeś kamerę włączyć. Nie, to była Karolina. To była Karolina. To była Karolina. Ma tak samo na imię jak moja Karolina żona. I to jest właśnie żona mojego przyjaciela Mariusza. Chciałem powiedzieć, skąd Damian, dlaczego akurat tym autem idziemy, ponieważ przed którąś z gal w Warszawie, która to była gala, pamiętasz? Numer? Damian walczył, spaliśmy do hotelu i jak to sportowcy mają, profesjonalni, muszą odciążyć czymś głowę. Jeden słucha muzyki, drugi tańczy, jeden gra w gry i tak dalej. A Damian sobie leży na łóżeczku i mówi tak, kurczę, mam to autko, to takie, BMK5 może bym zmienił na takie, a ja mówię, słuchaj wuja, no to dawaj szybko, robimy wycenę tego auta. Jest tutaj ktoś, kto pomoże rabaty i przed galą kupił auto, przed walką, przepraszam. Dzień przed walką kupił auto, żeby oderwać głowę. Inaczej, to na pewno pomogło oderwać głowę przed tymi emocjami, przed tym stresem. No i kupił tak autko, które to już wszystko skonkurujemy, kolor skóry, wszystko zostało wybrane. Myślę, że zakup bardzo dobry rabat. Myślę, że kolega zadowolony. Nie wiem, bo się nie chwaliłem, nie ma co się chwalić, ale no mam aktualnie BMW 7. Jeździ. Wymarzone, sam skonfigurował, także naprawdę fajnie. No i ma kierunkowskazy. Ma kierunkowskazy, I a działają. nie, co jest ważne, bo jak już zamówiłem, to zapomniałem o haku. Przecież my potrzebujemy zawsze hak, jak wjedziemy motocyklem. On nie ma oczywiście. I w domu jest hak, elektryczny, oryginalny hak. Podpinamy przyczepki i zawsze mamy jak zawieźć motocyklę na tor. Ale co mnie tutaj dzisiaj interesuje, bo jesteśmy amatorami, ten palec poza językiem spustowym, kiedy nie strzelamy. Dopiero kiedy już jesteśmy w celu, przycelujemy, dopiero ten palec wkładamy w język spustowy i strzelamy. To jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. Jakieś pytania? Nie słyszeć. Tak nie jesteś na razie, zdaj mi sobie sprawę. Ja cię słyszę, bo mam aktywne. No już w tamtym roku strzelałem. No, no wiadomo, jak się nie strzela, nie ćwiczy, no to człowiek wypada z rutyny. Tu zrobimy K, S, będziemy między S, W, a tu zrobimy 8, 9 i małe T. Tak, dla niej poznaki małe T. Jak ksywka Tomi. I pistoletem. Nie głową szukasz kropki, tylko pistoletem szukaj. Bo wtedy stoisz taki, wiesz, i szukasz tej kropki głową. Po co? Po to jest pistolet. Pistoletem szukasz. Okej? Kurwa, ładuj amunicję, a nie tam będziemy pistoletem robić. Popatrz, panie, pistoletem. Nie przejmuj się w ogóle, skup się, bo to będzie tak i zrób coś takiego. Okej? Nie przejmuj się, czy trafisz, czy nie trafisz. Dobra? Dobrze. Bo to będzie dobrze wyglądać, nie? Jak te łuski będą. Albo nawet 6 naładuj, tylko wal, aż przestanie. Wiesz, kilka razy jeszcze powtórz, żebym miał pewność. Bo to będzie dobrze wyglądać, jak te łuski będą wypadać. Ale trochę wiedziałem, że oni tam po prostu minimalizują ryzyko, nie?
Jak wrażenia? Nie, dobrze, Tak wiesz, szybko tylko, że lepiej, fajnie, co? rzadko I strzelam, nawet- bo raz na roku. Raz na rok. Od razu bardziej. No, Ja z nim tak jeździłem z rok czasu. widzisz? Tu w oczy trafiłeś wcześniej na tamtym ładnie. Tak, ale mówię, że ja chciałem 8-9 trafić. 2 strzały pod rząd były. Nie, ładnie ci idzie. Zaraz zobaczymy większy dystans. Tu? Patrz. Ślicznie. Skupienie bardzo dobre. Przylepione tutaj, nie? Ta ręka tu. I pyk, 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 pyk. Proste? Proste. 5 sztuk, ładujemy. O, będzie taka profeska. Pięknie, Jak się spisał? pięknie. Pięknie. Same głowy. Nie, no tutaj to jest, wiesz, zawodowiec. Start. Przeładowujesz. 3-3, 3-3, 3-3. Koniec. Centymetrów, nie? Tego zabiłem, a tych nic. To ładnie zrobiłeś, no. Raz. 2. 4. 3. 4. Zwalniam. I teraz przeładowywuję. Przeładowuję. I jebnięcie. Je! 2. 3. 4. Sprawdzenie. Nie ma nic. Lufa w dół. No. Przychodzi wieczór, kończymy go strzałami i nauką strzelania tutaj na strzelnicy Kaliber. Dzięki tutaj mojemu kumplowi Marcinowi Krukowi, który znamy się od wielu lat. Także teraz to, co najciekawsze, odpowiedzi na wasze pytania. Ile kilogramów musisz zbijać do walki? I jakie są twoje przykładowe posiłki podczas przygotowań? No to tak, zazwyczaj mam między 10 a 12 kg. Posiłki wykonuje firma cateringowa Body Chief. Za to wszystko odpowiedzialny jest mój dietetyk, Life Balance. Także on mi rozpisuje kaloryczność, on mi rozpisuje wszystkie posiłki. Mówię, wszystko jest mikro, makro rozpisane. Normalnie w dużych przygotowaniach mam około 4000 kalorii. Już tak przed walką schodzę do 3, do 2,5, w zależności też w jakim sposób trenuję i jaką mam masę ciała. No i generalnie no, mam od tego ludzi, tak? I jeżeli trzymam się diety, trzymam się całej rozpiski i wszystko jem, co mam tutaj przygotowane przez catering, a nie dojadam nic innego, to i waga schodzi, to zazwyczaj jest między 5 a 6 kg z diety, czyli schodzę z tłuszczu i później drugie 5 kg pozostawiam tylko na obcięcie z wody, więc to jest to około 5% mojej masy ciała, więc w ogóle jest jakby nie psujące to dla mojego organizmu. Będąc zawodnikiem MMA, możesz startować w Mistrzostwach Polski w zapasach? Tak, mogę, lecz musiałbym wystąpić z jakiegoś klubu, a klub musiałby zakupić licencję jakby sportową, to jest jakiś koszt około chyba 100 zł. Jeżeli się nie mylę, bo to już dawno temu się dowiadywałem i mógłbym startować, tak samo gdzieś tam w Bundeslidze niemieckiej, ale no mówię, jakby musiał mieć jakby trochę jakby przynależność klubową. Ale wiesz co, kiedyś myślałem, żeby startować w zapasach, żeby utrzeć nosa jeszcze tym najlepszym, bo myślę, że też dałbym radę, ale jest mi to w zupełności niepotrzebne. W wolnym czasie wolę odpoczywać, strzelać albo jeździć na motocyklach. Jak przygotowania? Dziękuję, jestem cały zdrowy, przygotowuję się dobrze, mówię tutaj dieta, Micha, wszystko jest pilnowane, jestem cały zdrowy. Za moje zdrowie tutaj, jak widzieliście, Holistic Physio, Jakub Stasiak i jego wszyscy współpracownicy i pracownicy działają, dbają o mnie, jest ok. Czy masz jakieś zwierzaki? Mam w domu aktualnie 2 samiczki, to są 2 świnki morskie, Chmurka i Tęcza. To są 2 świnki morskie moich córek. Damiano, ile jeździsz na desce? Pytanie, na jakiej desce? Klozetowej to 2 razy dziennie po 5 minut? Ha, oczywiście żartem.
na desce snowboardowej, jeżeli już o to chodziło. Kilka lat, nie mam pojęcia. W ogóle bardzo, tak, raz w roku jeżdżę przede wszystkim przy wyjazdach jakieś w góry, czy tak jak gdzieś na ferie jeździmy. Mało, rzadko, ale bezpiecznie. Jak wspominasz obóz KSW w 2018? Pozdrowienia od obozowicza. O, siemano, pozdrawiam Ciebie również. Fajny obóz, bo było dużo młodych, perspektywistycznych osób i myślę, że wtedy wyciągnęli dużą wiedzę, nie tylko wiesz jakby ode mnie, ale też od innych trenerów, którzy uczyli młodych zawodników i zawodniczki. Także fajnie, ciepło było, dobrze to wspominam. Czy Tomi będzie latał? Wiesz co? Będzie latał. Jeżeli złapię go, to będzie Tomi latał. Zobaczymy Cię jeszcze w frikach? Na dzień dzisiejszy aktualnie nie zobaczycie mnie we frikach, a jeżeli kiedyś bym gdzieś tam trafił, przypadkiem bądź mniejszym przypadkiem do nich, czy bym dał rewanż Kubiszynowi, no pytanie, czy byśmy byli cali i zdrowi, ale oczywiście, że tak. Czy zdarzyło Ci się użyć swoich umiejętności, aby kogoś lub siebie obronić? Oczywiście, że tak. Siebie broniłem. Ale nikomu nie stała się krzywda, ani nic poważnego. To było tylko doprowadzenie do stanu takiego, żeby uświadomić go, żeby więcej nic takiego nie robił, bo może stać wtedy mu się krzywda. Czyli jak to się mówi, delikatne obezwładnienie. Najciekawsze szkolenie w wojsku, jakie miałeś? Wiesz co, najciekawsze szkolenia to nie są te sprawdziane i papierkowe, jeśli chodzi o wiedzę ogólną. Zazwyczaj jest to zawsze strzelanie, bo to zawsze jest ciekawe. W wojsku niestety jest bardzo mało tego strzelania, jest jakby to się mówi mało naboi, czyli pestek do wykorzystania i to było zawsze najbardziej ciekawe. Jakie filmy lubisz oglądać? Wiesz co, różne, jakoś tak nie mam. Fajnie jak są nakręcone jakieś biografie o czymś, co na wydarzeniach autentycznych, bo to może być bardzo ciekawe i interesujące. No i można zawsze gdzieś tam wyobraźnią sobie wyobrazić, że jak to rzeczywiście się coś takiego podobnego działo. Czy wsparcie kibiców ma dla Ciebie znaczenie? Wiesz co, wsparcie kibiców zawsze ma dla mnie znaczenie, ponieważ widzę, ile osób jest za mną, to mnie motywuje, a z drugiej strony mojego przeciwnika może to tak naprawdę, wiesz, demotywować, bo widzi, jaka gromada ludzi jest za mną, więc ja czuję się wtedy pewniej, a mój przeciwnik czuje się zagrożony. Czy będzie walka z Mamedem lub Pudzianem? Nie wiem, nie mam pojęcia, to już musiał być super extra fight. Chyba że Mamed albo Pudzian będą rzeczywiście na takiej mega emeryturze, będą mi się trzęsły ręce i nogi, a ja będę dopiero siwy, także może kiedyś do takiego extra fightu dojdzie. Żegnamy się, dziękuję za dzisiaj, że byliście ze mną. Zobaczyliście mniej więcej przed walką, jak wygląda mój czwartkowy dzień i mam nadzieję do zobaczenia w Gliwicach 16 grudnia. Trzymajcie za mnie kciuki. Alleluja, bijemy się. O pas, o złoto!